dzisiejszym odcinku kończymy Audi. Jak wiecie, z usterką, z kablami uporaliśmy się. Zostały tam usterki typu fotel, dywan, światłowód. Na koniec odcinka postaram wam się przedstawić tabelkę, ile nas kosztował samochód, ile daliśmy za samochód na aukcji, ile kosztowały nas części do tego i ile mniej więcej roboczo godzin nam zeszło przy tym aucie. Także sami sobie będziecie w stanie wyliczyć, czy takie auto jest sensu kupować na aukcji, czy może i nie. Także czekajcie do końca, pokażemy wam wszystko dokładnie. A teraz nie ma co przeciągać, zabieramy się za rozbieranie środka i zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie. Dywan mamy wyciągnięty. To jest cała przyczyna, dlaczego go wymieniamy. Trochę elementów trzeba było usunąć. Cały tutaj tunel środkowy. Fotel, tylny fotel. To wszystko musieliśmy wyciągnąć. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. No, w środku samochód jest stan idealny. Wszystko jest oryginał. Tu nic raczej nie było nigdy dotykane. Chyba jesteśmy pierwszy raz ogólnie rozbieramy cokolwiek w tym samochodzie z racji tej usterki elektrycznej. Teraz co nam pozostało, to żeby dojść do tego kabla, do tego światłowodu, który musimy wymienić, najprawdopodobniej będziemy musieć tutaj odpiąć jeszcze radio całe, ściągnąć tutaj ten panel boczny tylny, żebyśmy się dostali do tego kabla aż do samego końca. Ja wam pokażę, on prawdopodobnie tutaj w bagażniku, tutaj jak się otworzy, on najprawdopodobniej tam do któregoś modułu jest podpięty. Jeszcze dokładnie nie wiem do którego, no ale niestety musimy to rozebrać, wymienić ten kabel. No i co, i powoli składamy wszystko krok po kroku. Wiadomo, wszystko skręcamy tak jak trzeba. I zobaczymy, jak nam wyjdzie efekt końcowy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ale jak na razie, no to sami widzicie, jak to jest. Słuchajcie, mały update, co się dzieje. No miała być to miła i szybka naprawa, no i chyba nam coś nie pykło, no bo zobaczcie sami, co się dzieje. Po kolei, tak, tu mamy nowy dywan, już dojechał, także go wymienimy. Tutaj mamy konsolę środkową. Tu mamy tylny fotel. Tutaj mamy jeszcze przedni fotel niezłożony, plus stos plastików. No ale tu co się dzieje, no to zobaczcie. Musieliśmy tak naprawdę rozkręcić cały samochód. Zobaczcie, cała deska, wszystko jest rozkręcone. Teraz tak, tylne fotele, boczny panel, wszystko rozkręcaliśmy. Powód tego był taki, ten kabel, który mieliśmy wymienić, mi się wydawało, że to jest światłowód. To nie jest światłowód, to jest kabel, który jest podpięty do Bluetootha. To jest chyba główny kabel, który steruje Bluetoothem. I teraz tak, doszliśmy po kablu, czyli zaczęliśmy tutaj z tej wiązki, gdzie było spalone. Idąc tu do tyłu, no to wiadomo, boczek musiał zejść, żeby się dostać tam tutaj do kabli. Tędy, tu tym centralnym panelem. I teraz to jest ta wtyczka. Ta wtyczka jest w radiu. Problem jest taki, że skoro nie wiemy, jaki to jest kabel, to nie bardzo wiemy, gdzie go szukać. I teraz no nic nie wskazywało na to, że to będzie szło do radia, no ale nic. Doszliśmy do tej strony, czyli tu jest przy radiu ta wtyczka i to najprawdopodobniej to jest właśnie Bluetooth. Teraz no żeby go wymienić, musimy znaleźć drugą wtyczkę, więc musieli po kolei, idąc, kabel spina się tam do góry. I teraz no, myśleliśmy, że to tutaj gdzieś za zegarami będzie wracał może do tych ekranów, co byłoby trochę głupotą, żeby ciągnąć przez cały samochód. Ale nie, on idzie z słupkiem tutaj do góry i on wraca tutaj pod lampkę
I o, to jest ta wtyczka. Teraz co my myślimy zrobić, bo tego kabla tak na szybko nie możemy dostać, no to już wam powiem. Plan jest taki, że wycofamy ten kabel tutaj od tyłu, tu go mamy, aż tu do tej wtyczki. I teraz przepuścimy go tutaj, tędy, pod zegarami, przez słupek do góry i z powrotem do tej wtyczki. I tu zrobimy nowe piny. Ja nie widzę sensu, żeby ten kabel leciał przez cały samochód dookoła, dlatego no, działanie systemu będzie dalej, nic się nie zmieni po prostu, będzie wszystko działać. No ale głupotą jest moim zdaniem ciągnąć ten kabel dookoła. Poza tym stoimy, że tak powiem, ze złożeniem samochodu, bo dopóki tego kabla nie ogarniemy, no to nie możemy włożyć dywanów, nie możemy po prostu tego tutaj już wszystko skręcać. Także co, no pociągniemy inną drogą ten kabel, robimy wtyczkę, no i bierzemy się za składanie w końcu, bo no trochę czasu nam zajęło, żeby to zlokalizować. A jeszcze wam pokażę tutaj z tej strony, zobaczcie jak to jeszcze wygląda. Gdyby ktoś zobaczył taki samochód, no to wiecie, no to nie powala na kolana. No ale nic, zaróbmy ten kabel i po kolei będziemy krok po kroku go składać. Wiadomo, postaramy się, żeby śrubek za dużo nam nie zostało, jak to się mówi. Nie, oczywiście śmieję się, złożymy go tak jak ma być złożony, tak żeby tu nie było żadnych jakichś trzasków podczas jazdy albo skrzypienia tapicerki. Za mną stoją fotele, 2 sztuki. Spróbujemy z tych 2 foteli złożyć jeden cały fotel. Tak jak wcześniej wspominałem, spróbujemy samo oparcie przełożyć do tego dobrego fotela. I tam jest taka wiązka kabli, która jest troszeczkę inna niż w tym fotelu, który mamy jako zastępstwo. Słuchajcie, fotel mamy skończony. Chwilę nam z tym fotelem zeszło, no ale powiem szczerze, że to nie jest praca dla kogoś, kto jest nerwowy. Pewno drugi raz bym tego fotela nie składał. No ale nic, mamy fotel, mamy wiązkę w fotelu założoną. Zostało nam założyć kilka dosłownie plasticzków tutaj pod kierownicą. Wkładamy fotel, sprawdzamy, czy wszystko działa. Podepniemy jeszcze dla pewności komputer diagnostyczny i zobaczymy, czy nam pokazywało błędy. No i wychodzi na to, że chyba daliśmy radę naprawić to Audi. Zaraz wam to wszystko pokażę po skończeniu, jak samochód wygląda i podsumujemy, ile nas to wyszło, ile nas to czasowo wyszło. No dobra, nie ma co przyciągać, wkładajmy fotel i zobaczmy, co się będzie dziać. Samochód jest skończony. Zostało nam tylko wpiąć komputer, sprawdzić, czy nie ma błędów, ale jeszcze się upewnimy. Fotel, jak widzicie, udało nam się odzyskać właściwie w pełni idealny fotel, który Audi tak na dobrą sprawę już nie sprzedaje, albo nigdy nie sprzedawało, tego to nie wiem. Tu pamiętacie, w progu ta wiązka kabli, wszystko jest wysprzątane, poukładane, powpinane tam, gdzie ma być. Tak jak mówiłem, przedstawimy wam koszty, ile nas to wyniosło. Za samochód zapłaciliśmy 4700 funtów. 290 funtów kosztował nas transport, czyli powiedzmy, że ogółem daliśmy niecałe 5000 funtów za samochód, włącznie z przywiezieniem. Teraz wszystkie części do tego samochodu wyszły nas prawie 1250 funtów i to już mamy wliczoną szybę przednią, którą uszkodziliśmy przy wyciąganiu jednego z plastików. I mamy wliczony fotel i mamy wliczone oryginalne wiązki do fotela. Teraz musielibyśmy doliczyć do tego około 50 godzin roboczo godzin, bo tyle nam to mniej więcej zajęło, żeby skończyć ten samochód. Stawkę powiedzmy angielską
45 funtów za godzinę, mechanik jakikolwiek prawdopodobnie by stosował, czyli to wyjdzie jakieś 2250 funtów dodatkowo. Czyli łączny koszt tego samochodu wyniósł nas 8,5 tysiąca. Teraz chciałem przedstawić taką jeszcze inną stronę tej naprawy, o którą właściwie bardziej mi chodziło niż o te koszty. Postawcie siebie na pozycji klienta, który przywozi taki samochód do garażu, do warsztatu i powiedzmy, że mechanik on to wycenia na szczerze 500, 600, 700 funtów, ponieważ uszkodzenie nie wyglądało tak poważnie. Teraz podczas jak gdyby sprawdzania głębiej tego uszkodzenia, mechanik do Was dzwoni nagle i mówi, no będzie jeszcze 300 funtów więcej. Za chwilę dzwoni, będzie znowu 300 funtów, znowu 500 funtów więcej. I sobie myślicie, że ten mechanik trochę Was w balona nabija, ale na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie wyszacować tych kosztów po przeglądnięciu samochodu tak z zewnątrz, nie zagłębiając się trochę bardziej w całą usterkę. Teraz całe dodatkowe uszkodzenia samochodu wyszły dopiero w momencie, kiedy zaczęliśmy rozbierać wszystko i na dobrą sprawę nie jesteśmy jako mechanik w stanie takiej usterki oszacować kosztowo. Teraz czy ja jako mechanik, powiedzmy, przywozicie mi taki samochód, czy zabrałbym się za tą naprawę? Raczej nie, dlatego że tak jak mówię, to jest problematyczny temat z reguły przy takich usterkach na pewno coś wyjdzie ekstra i na pewno coś, powiedzmy to, drogiego. I teraz mogło tu być jeszcze kilkanaście rzeczy po drodze podpalonych gdzieś przez te zwarcia na kablach. Mogły się jakieś dodatkowe moduły palić, więc ja jako mechanik bym tego nie przyjął na warsztat. Z drugiej strony wy jako klient też nie możecie mieć pretensji do mechanika, który na przykład wam to źle trochę oszacował. No ale taka akurat usterka. Także tak mówiliśmy, pokazaliśmy Wam mniej więcej koszty, pokazaliśmy Wam mniej więcej jak to wyglądało z naprawą. A Wy co? No, subskrybujcie kanał, mamy następne projekty już w drodze, że tak powiem. Także subskrypcja, paluch w górę i my nagrywamy dalej.